Wodorek! Partnerem kanału jest sklep militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze. Cześć i siema, Tomek z tej strony. Jestem nad jeziorem Miedwie, niedaleko Szczecina, koło Stargardu. Jest to ogromne i głębokie jezioro z wieloma fajnymi miejscami do sprawdzenia. Zobaczycie dzisiaj film z kilku połączonych nurkowań w jeden odcinek. Zanurkujemy przy plaży głównej, zanurkujemy przy amfiteatrze, ale to nie wszystko. Jest tutaj kilka fajnych obiektów historycznych do sprawdzenia. Jest niemiecka torpedownia z czasów II wojny światowej, gdzie Niemcy w czasie wojny testowali torpedy na potrzeby Luftwaffe i Kriegsmarine. Mamy też wrak kutra, który te torpedy z wody wyciągał, i jest też wrak samolotu radzieckiego MiG-15. Dzisiaj pokażę Wam samą torpedownię. Był to obiekt badawczy, ściśle tajny i strzeżony. Sprawdźmy, jak wyglądał pod wodą. Lecimy! Kotwica! Jaka fajna kotwica! Ucha! Trochę polezała! Coś takiego! Kolej! Co do końcy! Nie zdałem osobiście są karty chodkowe. Samolety otworzyły na fajeczki. Właściciel się cieszy. Co to jest? Zegarek! Oszustka sportowa! One są wodoodporne i często działają włącznie na fajeczki. O nie! Ale chytry idą! Artysta! Co się stało? To jest jeden z tych skoków nurkujących. Bardzo chytry idą. Ale nie widzę, że jest zaplątany jakieś żyłki. Szkoda staka. Rozwody. Znalazłem rozwody. Te okulary są warte kilka stówek. Pokażę wam coś ciekawego. Kierowcy uchyliło. Kotwica! To będzie kotwica! Toro! Wolna kotwica! Rączka! Ale wygląda strasznie odziewnie. Ciągle zarzucona. Nic ciekawego, ale zajora. Wodorek! Jaki ogniesiony! Ale koszarka
Wygląda ładnie. Nie widać nawet w środku wody. Paweła automatik. Trochę go jest czyste. Tak, całe. Dajcie znać, czy to coś fajnego. Co na tego staki? To są łyżki. Ale fajny widok. Nurkuję. Ale oto woda. Złapię któregoś za nogę. O nie! Nasrały na mnie! Fuj! Dobra, wydusiłem się. No nie wierzę, przecież tutaj musi leżeć zakopana przeogromna kotwica. To jest łafa kotwicy. Wielkości o jej głowę. To cała kotwica to pewnie kilka metrów. Ani drgnie. Głębokość 4 metry. Wydłużę się i zapiszę jej pozycję GPS. Może ktoś jakie muzeum będzie zainteresowane jej wydobyciem. Ale na pewno jest to największa kotwica, jaką znalazłem. Pomimo swój rekord! Widzicie tego roku? Coś tam takiego białego szyja. Co to zawsze? Ej, to ktoś chce iść? Dobra, stary. Na razie ostrzejcie to! Telefon! Wodoodporny etui! Ale fajne znaleziska! Muszą tu leżeć kilka lat! Otworzę go na powierzchni! Soko leży sobie i czeka na mnie! Soko oto! Stara! Fajna kotwica! Szkoda, że tak daleko od brzegu! Nie da rady jej żona! Ale znalezisko zacne! Ręka! Patrzcie, co to jest? Ale ostro owrażone! Kartago 309! Wędkarze akcencji na sejdzie w komentarzy! Co to jest? Coś fajnego czy dziadostwo? Zegarek!
Ale ochlepiony! Co to jest? Nie widzę nazwy! Trafnie na faleczny! Kolejny zajeroszczak! Tego jeszcze nigdy nie było! Podkowa! Na szczęście! Zero! A to jest! A! Już wie! To jest ówco! Do windsurfingu! Albo kitesurfingu! Tutaj zaczepiasz się ten latanie! O, jest jeszcze takie znalezisko! Kolejny! A, czysta! Co tu się dzieje? Nie widzę żadnych żyłek, haczyków, nic się nie zaplątał. O, sakra! Tu jest właśnie torpedownia. Zaraz to zanurkujemy. To będzie głównie takie gruzowisko. Jakieś drabinki. Elementy betonowe. Jakieś przesyłko. Cała torpedownia stoi jak taki zgryziony para. Tutaj wystrzeliwane torpedy. Fajnie to wygląda od przodu. Na dnie widać dużo elementów konstrukcyjnych. Ciekawe jak zbudowali taką betonową ścianę pod wodą. Są nawet jakieś wojskowe huty. Podkute. Jakieś trasy. Haha. Zostaje jeszcze rzadka budownia. To gdzie pełno już nie spływa. Wysoko stojąco parkietą. Na dnie pełno gruntu i zło. Wow! Zobaczcie jaki to stąd! Jakby coś na tym kładli! Ale ty! Hotelnia! Oto zebrane śmieci, jedna siatka. Mamy tu jakieś siatki, plastiki, butelki szklane, puszki po piwie, klapki, gacie, opakowania plastikowe. Miedwie wbrew pozorom jest dosyć czystym jeziorem i jestem mile zaskoczony. To pierwsze takie czyste jezioro, jakie widziałem. I pamiętajcie, tylko analfabeci zostawiają śmieci. Oto prawie wszystkie znaleziska. Minęło parę dni od tego nurkowania i mam już trochę informacji odnośnie tego zegarka. No ale o tym później. Od tej strony mamy tak, fajka, potocznie zwana rurką nurkową, 3 sztuki masek do nurkowania, 2 dziecięce, 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 2
Okulary przeciwsłoneczne. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7 sztuk. W tym takie oto śmieszne, fajne, kosmiczne. I tutaj są okulary firmy Ray-Ban. Mają oznaczenia. Te szkła nie wyglądają jakoś mocno źle. Być może po wyczyszczeniu coś z nich będzie. To się okaże. No ale moja praktyka jest taka, moje doświadczenie, że zdecydowana większość okularów wyciągniętych spod wody nie nadaje się do użytku, bo mają właśnie porysowane szkła. Leżą za długo. Jakby leżały króciutko, to jeszcze. Ale to wszystko, zobaczcie jak to wygląda. Dalej. Podkowa. Na szczęście. No i szczęście rzeczywiście było. Pierwsza moja znaleziona pod wodą to jest trapez, czyli taka uprząż do windsurfingu lub kitesurfingu. Dokładnie to nie wiem. No ale też trochę w wodzie była, bo jest mocno zajechana. To nie wiem co to jest. Tutaj się nawija żyłkę. Wędkarze, dajcie znać jak to się nazywa. Jakaś chochla. Klucz. Trochę też poleżał. To jest chyba jakieś złącze. Używane w łodziach. A to jest dosyć fajne znalezisko. To jest narzędzie tnące do linek, takich cienkich linek lub żyłek. Ja używam czegoś podobnego w nurkowaniu, a to pewnie używali kitesurferzy. Oni też mają linki, też może je odcinają. Bateria. To jest w sumie śmieć, ale nie wyrzucam takich rzeczy do śmietnika. To pójdzie na elektrośmieci. To nie wiem co to jest. Wygląda jak jakiś gadżet wędkarski. Taka torpeda. Tutaj jakby coś w środku było. Możecie dać znać o co w tym chodzi. To jest prawdopodobnie taka opaska jakaś na rękę. Coś takiego widziałem w wypożyczalniach sprzętu. Tutaj na Miedwiu też takie wypożyczalnie są. To być może ktoś to zgubił. E-papieros. Telefon Huawei. On jest zalany. Portfel leżał bardzo długo. Jest uwalony, sztywny. Rozpada się prawie w rękach. W środku jak widać nie ma pieniędzy. Ale są za to tutaj monety. Ja nie będę teraz tego rozpakowywał, bo tutaj są karty bankowe. Tutaj są dokumenty, dowód osobisty, prawo jazdy i będę musiał i tak to wszystko blurować, więc bez sensu. Telefon w takim wodoodpornym etui. Ja już go tutaj otworzyłem i ten telefon nie był w środku zalany. W sensie takim, że woda się nie dostała do środka, ale mimo to tyle czasu pod wodą, bo widać w jakim to jest wszystko stanie, sprawiło, że ten telefon nie nadaje się już do użytku, bo sama wilgoć i czas go załatwiły. Tak wygląda telefon po wyciągnięciu. Ma tutaj taką ramkę, więc tam chyba wilgoć jednak jest. Porty też wyglądają źle. Aparaty tak samo. Zobaczmy jakiej firmy jest to telefon. Czy coś tam może pod spodem też będzie. Czasami są dokumenty. O! Jaka miła niespodzianka. Kaska. Ile tutaj mamy? 90 zł. Czyli właściciel, nawet jeżeli nic z tego telefonu nie odzyska, to przynajmniej będzie miał te 90 zł. Samsung. Czy on ma gdzieś tutaj kartę microSD? Tak, tutaj może być. Może uda się odnaleźć właściciela. Super by było. Ciekawe jaka historia jest za tym telefonem i ile czasu spędził w wodzie. Zegarek. Taki oto malutki czarny zegarek. Nie widzę tutaj żadnej nazwy. Made in China. No, nic ciekawego najprawdopodobniej. Opaska sportowa. One często wbrew pozorom działają. Tak można powiedzieć pół na pół. Podłączę ją w domu do ładowarki i zobaczymy, czy nie jest zalana. I teraz przechodzimy do najlepszego znaleziska. Nie tylko dzisiaj, ale w całej mojej karierze nurkowej. Strzał życia. Pod względem materialnym oczywiście. Zegarek. Luksusowy zegarek firmy Tag Heuer. Nie wiem jak to się wymawia.
Carrera Automatic Calibre 16. Jest to luksusowy zegarek warty nowy pomiędzy 20 a 25 tysięcy. I najprawdopodobniej jest to zegarek oryginalny, przynajmniej tak wskazują wszystkie informacje, które mi się udało uzyskać do tej pory. Jest oryginalny albo jest to doskonałej jakości podróbka. Taka, że trzeba go wysłać do serwisu, do producenta, aby został rozebrany i tam dopiero po częściach w środku, po mechanizmie będą mogli rozpoznać, czy na pewno on jest oryginalny. Napisałem do producenta zegarka. Producent potwierdził numer seryjny, ale nie chciał pomóc w odnalezieniu samego właściciela. Zasłaniał się RODO i nie chciał przekazać też informacji właścicielowi, żeby skontaktował się ze mną. Czyli tak jakby odwrotna procedura. Tak wygląda zegarek od tej strony. Numery seryjne oczywiście zamarzę. Bransoleta jest zniszczona. Sam zegarek będzie wymagał serwisu. Ja nie będę tego robił, nie mam prawa rozbierać, naprawiać czy sprawdzać czyjegoś zegarka. Co dalej z tym zegarkiem? Poczekam jakiś niedługi czas po publikacji tego filmu. Może znajdzie się właściciel. Prawowity właściciel będzie miał wszystkie dokumenty zegarka, certyfikat Paragon, oryginalne pudełko, jakieś zdjęcia zegarka ze sobą. Będzie miał wiedzę, gdzie ten zegarek został zgubiony. Ja go oczywiście nikomu nie wydam. Ten zegarek trafi do Biura Rzeczy Znalezionych, tak aby to oni zweryfikowali właściciela. Jeśli Biuro Rzeczy Znalezionych nie odnajdzie właściciela, to zegarek po 2 latach trafi legalnie do mnie, na moją własność. Właściciel na pewno się ucieszy. Chciałbym poznać historię tego zegarka. Mega znalezisko. Dalej, jakaś lina, pewnie od łódki, dosyć gruba. Podpórka wędkarska, wędka, Trump TM200, nazwa kołowrotka. Tak wygląda kijek, niestety, ale w czasie transportu jeszcze pod samą wodą ułamał mi się. Wiosło firmy Shark. Tutaj jest jakieś logo Family, nie wiem o co chodzi, ale ono jest w tragicznym stanie. Mamy 3 kotwice, nie są to jakieś super znaleziska, bo są to kotwice zrobione z jakichś drutów. Samoróbki garażowe, tak samo ta. Nic pięknego, nic fajnego. Tutaj jest taka malutka kotwiczka. Niestety, ale kilka kotwic musiałem zostawić, bo były za daleko od brzegu. Tak samo jedna wędka została. Tachanie ich do brzegu zajęłoby mi zbyt dużo czasu i było to po prostu zwyczajnie nieopłacalne. I to jest to, jeżeli chodzi o znaleziska. Chciałbym serdecznie podziękować nowym patronom i wspierającym. To, co robię, jest w ogóle możliwe tylko i wyłącznie dzięki Wam. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Klikając w link w opisie filmu wspierasz mój rozwój.